puszczaj mnie! To jest napaść na... Tak, na pewno. Ja cię od godziny, dziadu malowany, obserwuję. Mnie nie przerobisz. Lisie jeden, farbowany. Panie Więcek, chodź pan, pomóż. Dobra, mam go. Ale, panie Wacku, drogi, no, na cholerę panu ten policja. Po 6 gramach przyzwoitości nie mają. Łażą po Gorczaku, jakby się Boga nie bali. A ja tu łażę, bo tu pracuję. Patrz pan, jeszcze but dyskutuje. Cholera, no, może on jakiś przyjezdny, albo z innej dzielnicy, A cholera. komisariat z nim. Taksówkę zamówcie, lepiej szybciej będzie. Tam go weźmiemy w obroty. Jakby co Bęcki się spuści, sprawę wyjaśnimy. To jest. No to jedziemy. Całego. Kurde. Zdechł wreszcie, chuj jeden. Życie mi zmarnował. Do piekła pójdzie za krzywdy moje. Jak pani go znalazła, to już nie żył, czy poczekała pani, aż się przekręci? Na głowę pan upadł? Gdybym go chciała zabić, już dawno bym sama to zrobiła. Jeszcze 2 dni temu pogotowie do niego wzywałam. Rozumiem, że te wszystkie obrażenia i siniaki to on? A kto? Wrócił w nocy najebany, a 2 dni temu na serce się skarżył. To przyjechali. Zastrzyk dali i... O, proszę, długo nie pociągnął. No rozumiem, że z miłości bił. Żreć mu się chciało, a lodówka pusta. Zresztą bez powodu też bił. Gdy się ocknęłam, już Sylwek sztywny leżał. A to akurat sprawdzi zimny doktor. A sprawdzajcie sobie, sprawdzajcie. Od wody to i serce, i wątrobę miał w strzępach. W końcu zapłacił za swoje. Musi panią lekarz obejrzeć. Musimy zrobić obdukcję. Nigdzie nie pojadę. Muszę ogarnąć to wszystko. Pogrzeb. Chociaż najlepiej by go do rowu wrzucić. W końcu się spokojnie wyśpię. Spokojnie, kurde, spokojnie, panie dyżurny. Przestępcę na gorącym uczynku złapaliśmy. No, przebieranie skurcze po Gorczaku śmigał, normalnie swojaka udawał, o. Ach. Pan patrzy normalnie, z ryja widać, że jakiś podejrzewany kombinator. Daj pan klucze, to go na dołek sadzę. Wyście na głowy upadli? To jest nowy dzielnicowy, Walicki się nazywa. Jan Stanisław Walicki. Stanisław to był Wokulski. Sierżant. Co pan, panie dyżurny, w kulki z nami leci? Prima preres już był. A nie, na pewno jest tu wśród poszukiwanych. Taki czarniawy. Ten. On naprawdę tutaj pracuje. To jest rzeczywisty, najprawdziwszy, pełnokrwisty, uprawniony funkcjonariusz policji. A? To jak on tutaj pracuje, to czemu niby ja go nie znam? Lolek, a kto był ponad tydzień na zwolnieniu? A coś pan się taki czepliwy zrobił? No, na kolano chory, kurde, byłem, nie? Na głowę się lecz. Po pierwsze, to napaść na funkcjonariusza jest karalna, a po drugie, no to funkcjonariusz został uprowadzony. Więc, krata, chyba pójdziecie siedzieć. Zapraszam panów. Proszę. Dyżurny przechowa. Nie wierzę. Kochanie, jestem! Jest, Boże, co ty robisz? Jagoda, Jagoda, błagam cię, chyba nie chcesz zostawić mnie samego, proszę! Proszę. Ja nie chcę na dłużej.
Ja już nie mogę. Nie pozwalam. Musimy walczyć, nie poddawać się, rozumiesz? Cały czas. Ty nie rozumiesz? Ja chcę umrzeć. Nie zgadzam się. Ja nie chcę żyć sam. Jak ty umrzesz, ja też. Ja nie dam rady. Nie chcę! Panie Józefie, wszystko w porządku? Usłyszałem krzyki za drzwiami. Nerwy mi puściły, bo moja żona... Gdybym nie zdążył, to ona mogła umrzeć. Ja muszę lepiej pilnować. Choroba nowotworowa w ostatnim stadium to naprawdę niewyobrażalne cierpienie. Ale tabletki mogłyby jej pomóc. Dostała nowe, silne leki, to odstawiła. Sama. Ja się boję, że pewnego dnia nie zdążę. Bardzo mi przykro, panie Józefie, ale no nie może jej pan zmusić. Niech lepiej pan z nią porozmawia. Ona pana posłucha. Pan powie jej, żeby ona z powrotem wróciła na leczenie. No, przecież cuda się zdarzają. Pan to wie. Dobrze. Wrócę do pana wieczorem po dyżurze, ale teraz już muszę zbierać się do pracy. Dzięki. Ratunku! Ludzie! Ludzie! Cicho, cicho, cicho. Coś tu dzieje. Ktoś pomoże! Niech mi ktoś pomoże! Wracamy do domu, proszę cię. Co się tu dzieje? Proszę ją zostawić. Niech mnie pan ratuje! No, Spokojnie. Ona chce mnie zabić. ciociu, wracajmy do domu, proszę cię. Niech się pan zlituje nade mną. Ona chce mnie zabić. Niech mnie pan nie zostawia. Niech się pan nie wtrąca, to ja, Amelia. Spokój. Może mi pani wyjaśnić, co to robicie i dlaczego ta pani tak wygląda? Pan to kto? Komisarz Kaszubski, komisariat na Gorczaku. No, to jest moja ciocia Teresa Działdowska. Ja się nią opiekuję, bo ciocia choruje na Alzheimera. I dziś rano wyszła z domu i teraz jej szukałam ponad 2 godziny. Ale to jest nieprawda. Dobrze. To jest wredna baba. Ona już nieraz mnie okradła, a teraz chce mnie zabić. Jak się pani nazywa? Amelia Sikorska. Przez chorobę ciocia mnie już prawie nie rozpoznaje i teraz mnie traktuje jak kogoś obcego. To pani uderzyła ciotkę w głowę? No, tak, oszalał pan chyba. To się okaże. Spokojnie, zadzwonię do pogotowia. A z panią pogadamy na komisariacie. Ja chyba powinnam pojechać z nią do tego lekarza, a przesłuchać może mnie pan później. Proszę się o ciotkę na razie nie martwić. Ciotka dostała dobre uspokajacze. Proszę się martwić o siebie. A ty gdzie? Jasiu, Stasiu? Na rewir. Zobaczyć co jak. Rewir na razie może zaczekać. Masz tutaj inną robotę do wykonania na miejscu. Nie, no nie wkopiesz mnie w papierki. Jakie papierki? Panią ładną trzeba przesłuchać. No to co, komisarz nie może? Komisarz ma właśnie papierki. Dużo papierków. Po pijaku Dynacie, który najpierw kopał żonę, potem sam kopnął w kalendarz. No. No dobrze, to zapraszam panią ładną. I jak się cioci pogorszyło tak, że już nic nie jest w stanie koło siebie zrobić, to zajmuję się nią na okrągło. Już ze 4 lata jestem przy niej dzień i noc. Nawet z etatu musiałam zrezygnować. A pomagają pani może w tym jacyś krewni? Nie mamy nikogo, ciocia mnie wychowała po śmierci rodziców, a nie założyła własnej rodziny, więc rozumie pan, jesteśmy na siebie skazane. A nie myślała pani o jakiejś instytucji? No co pan, mam ciocię do domu opieki oddać, jak ona mi całe swoje życie poświęciła? Zresztą to kosztuje, nie stać mnie. A nie szukała pani może wsparcia jakiejś fundacji? Nie myślałam o tym. Jestem już taka zmęczona. Czasami nie daję rady. Ona jest taka nieobliczalna. Nie można na chwilę nawet jej spuścić z oczu.
A to jak to się w ogóle stało, że ona wyszła z domu? Pracowałam do późna, bo łapię jakieś tam dorywcze fuchy, żeby jakiś grosz był. No i przysnęło mi się. Moje życie to pieprzony koszmar. Chłopaka nie mam, bo mnie zostawił. Koleżanki się ulotniły, bo nie miałam dla nich czasu. Jestem sama jak palec. Muszę po ciocie jechać do szpitala, bo tam pewnie dali jakiś zastrzyk na uspokojenie i będą się chcieli pozbyć. Nie lubią takich pacjentów. Dobrze, to jakby pani potrzebowała jakiejś pomocy albo jak ja mógłbym pomóc, to proszę śmiało dzwonić. Niby jak pan może mi pomóc? No motyla noga, że też się dałem w taką kałabałę wciągnąć, no. Przecież wypierdzielą mnie na zbity pysk. I to w trybie natychmiastowym. Błądzić ludzka rzecz. No ale co pan pieprzysz? Powiedz to mojej starej, kurde, no. Przecież ona to mi łeb przy samej dupie upierdzieli. Tu, o. Wielka mi rzecz. Konserwator z psiarni w psiarni. A co? A ten pana śmietnik to lepszy? Kurde. Boże, przecież ja godzina, maksymalnie 2, no. Wyląduję na marginesie społeczeństwa, tak jak pan, śmietnikowe dziwadło. Panie więcej. Ja sobie wypraszam. Ja jestem człowiekiem z misją. Sam osobiście wybrałem takie życie, by ratować naszą dzielnicę od śmieci. No, to żeś pan uratował. Kurde, przecież tu syf jest jak cholera na całej dzielnicy. Jak na całym świecie takiego nie ma. A w Neapolu żeś pan był? No nie był, że kurde, no i co, no. Tam całe miasto tonie w śmieciach. A dlaczego? Bo nie ma takich ludzi jak ja. Tam śmietnikami rządzi mafia i co mają? Gówno mają, syf. O, słyszę, że ktoś tu sobie Włochy wspomina. Próbuję uświadomić temu młodemu człowiekowi, że niewielu jest ludzi takich jak ja, których życie jest pełne odwagi i poświęcenia. No, ale co prawda, to prawda. W Neapolu to jest syf. I cieszę się, że ktoś mnie tu rozumie. Panie dzielnicowy, zaczęliśmy naszą znajomość trochę niefortunnie. Proponuję zacząć od nowa. Gruba kreska. Co pan na to? No przecież, kurde, każdy z nas się stara, żeby tu było lepiej na dzielnicy, no. Kurde. To jak? Graba? Nie, no nie, panowie. Bo rozejdzie się po parafii, że słaby jestem. A słaby dzielnicowy to ma przerąbane. Był czyn, to i muszą być konsekwencje. Panie Bruda, ratuj pan. Dobra, panowie. Zrobimy tak, żeby dzielnicowy autorytetu nie stracił, a wy, żebyście karę ponieśli. Wymyśliłem coś, na czym zyskamy wszyscy. Pan dzielnicowy jako nowa postać w naszej społeczności i dwaj obecni tutaj obywatele, którzy wrośli w ten grunt jak pokrzywy. Dobra, ja do brzegu. Bo naprawdę, dosłownie 2 sekundy i ja stąd wychodzę. No cóż, a panowie wracają na dołek. Plan jest taki. Wy dwaj będziecie przewodnikami sierżanta Walickiego po Gorczaku. No, ale że co? Że jak? Macie tydzień na to, żeby sierżant poznał każdą ulicę, każdy zaułek, każdą mordownię i każdego mieszkańca. To jest bez sensu. To jest najlepszy plan w tej sytuacji. Co? Jasiu, poczekaj. Ej. O. Jesteś tu nowy. Albo sam stąd uciekniesz w ciągu miesiąca, albo wywiozą cię w dębowej jesionce z dziurą w głowie. To jak? Ciociu, wszystko w porządku? Dlaczego mnie tak boli? No, uderzyłaś się i założyli ci szwy. A pani jest pielęgniarką? To pani siostrzenica. Opiekuje się panią.
Naprawdę? Nie pamiętam pani. Ale pani ładna. Nieważne. Ciociu, połóż się, zaraz zmienimy ci tą koszulę. O, jak dobrze. A ty to jesteś Zbyszek, syn mojego kuzyna Witka. Mogę być i Zbyszek. Nie przeszkadza mi to. Ja przypomniałam sobie. Ty to jesteś wredna i chcesz mnie zabić. Ciociu, Pani ciocie badał świetny lekarz. Podał jej leki najnowszej generacji, także na pewno pomogą. akurat. Będą działały tydzień, może 2, a potem będzie jak zawsze. Odkręci wodę albo gaz i któregoś dnia doprowadzi do tragedii. Ja już nie wiem, co ja mam robić. Ja nie mam siły. Zawsze jest jakieś wyjście. Proszę do mnie zadzwonić. Przyjdę i pomogę. Mnie nie stać na prywatną pomoc. Ja mam ledwo na rachunki i na lekarstwa. Nie chcę pieniędzy. Naprawdę chcę pomóc. Zadzwoń, a ja już będę wiedział, co robić dalej. Boże, ja już nie wierzyłam, że ktoś się nade mną zlituje. Jak tam? Wszystkie śmietniki sprawdzone? Patrz, parę godzin mnie nie było i już nie wiadomo, w co ręce włożyć. Korczak, panie. Halo, pan dzielnicowy! Ano pan do nas. Co tam, panowie? No co, gotowy na wycieczkę? Bo my tak. Jaką wycieczkę? A żeśmy opracowali plan zwiedzania Korczaka. Zaczniemy od Meliny Staszczyka. Tam będzie Łysy i Kulawy. O, a potem pójdziemy na Trójkąt, jeszcze się starego walędziaka złapie. Nie, słuchajcie, wydaje mi się, że jednak lepiej będzie, jak każdy po prostu pójdzie... Zaraz, no starszy sierżant Broda kazał. No to co my mu powiemy? No, Korczak, w drogę, Idziemy, panie idziemy. dzielnicowy, się nie ma co bać. Jest pan w najlepszej ekipie. Chyba do kielicha. A to też, ale za rogiem. Jesteś wreszcie. Zabierz mnie stąd. Zabierz. Jestem gotowa. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ręce mu się nie trzęsą, więc nie było tak źle. Nie w takich miejscach się było. Jakby co, mam dla ciebie jeszcze jednego przewodnika. Właściwie przewodniczkę. Danka zna tu każdy kamień, mogłaby wiele opowiedzieć. Nie, dziękuję bardzo. Tych 2 gamoni mi już wystarczy. A o czym mówicie? Północy po Korczaku chodziłem z takimi 2... Po nocy? Po Korczaku? No to... Po kiego diabła? Dzielnica jak dzielnica. Takie pomysły to tylko ty masz. Po co narażać człowieka? To się źle skończy. Wiem, co robię. No. O. Jak dorwę tego gnoja, to mu nogi z dupy powyrywam. Magda, kultura osobista obowiązuje wszystkich, nawet ciebie. Tu są numery blach tego chama niedomytego, co mnie tak załatwił. Namierzycie mi go, a ja już sobie z nim porozmawiam. A co dokładnie się wydarzyło? No a co? Nie widać? Wjechał w kałużę, jak szłam poboczem.
ciuchy totalnie przemoczone, torebka jak ściera jakaś. Jak ja się teraz w pracy pokażę? No dobrze, no to zapraszam i spiszemy skargę. Proszę bardzo. Proszę. Co, Sławuś? Nadal mięta przez rumianek do panny Magdaleny? Oczy ci aż z orbit wyszły. Ty co, zazdrosna? Chciałbyś, stare, głupie. Nic się nie zmieniło. Nic a nic. O, żmija. Pracuję w ekskluzywnym miejscu, poza Korczakiem, wreszcie, więc ja muszę tam wyglądać dobrze, jak $500 000. No, wszystko jasne. Nic nie jest jasne, bo pan nie wie, że te ciuchy, które są teraz do wyrzucenia, to własność butiku, warte jakieś 3000. Co ja gadam? Z 5. No, nie przesadza pani trochę? Ani trochę, bo to teraz ja będę musiała za nie zapłacić, a skąd ja wezmę taką kasę, co? No to niech, no to powie pani właścicielowi, że... O nie! Ten gnój, który mnie tak ochlapał, za to zapłaci. I za buty, i za ubranie, i za torebkę. No, torebka to jest akurat podróbka, ale swoje i tak kosztowała. O, właśnie dostałem dane tego kierowcy z Cepiku. Mam nazwisko i adres. Super. To jedziemy po niego i do paki z nim. Boże, czemu tu każdy każdego do ciupy chce wsadzać? Pani wychodzi? I bardzo dobrze, sierżancie, mamy 2 trupy do przerobienia. Zapraszam. 2? A nie mogą trochę poczekać? Zapytam. Super. Proszę. Z dokumentacji wynika, że kobieta przez wiele lat chorowała na raka. Ostatnie stadium. Była objęta opieką paliatywną. I co, sobie tak umarła na wózku inwalidzkim? Po prostu się przykręciła? No lepiej bym tego nie ujął. A ten? Powiesił się. Wygląda na to, że bez udziału osób trzecich. No i właśnie dla mnie to sprawa jest prosta. Samobójstwo rozszerzone. Kobieta była śmiertelnie chora, więc mąż skrócił swoje męki jej. I co? No, rozpytałem sąsiadów. Jagoda i Józef Mrozek byli małżeństwem bezdzietnym, bardzo zżytym, spokojnym, życzliwym. Tylko niestety pani Jagoda ciężko chorowała od 5 lat. Ponoć kilka razy przez to próbowała popełnić samobójstwo. O, i to by się zgadzało. I w końcu mąż wziął sprawę w swoje ręce. Podobno jeszcze pomagał im jakiś sąsiad młody, ratownik medyczny. A to ciekawe. Przesłuchaj go, ja poczekam na prokuratora. Leć. Leć. Dziękuję, że pan tak szybko przyjechał. Co się dzieje? Ciocia od rana jest bardzo agresywna, rzuca czym popadnie i uderzyła mnie kilka razy. Nie wiem, jak mam ją uspokoić. Może te nowe tabletki jakoś na nią zadziałały tak. Powinny działać wyciszająco, a nie pobudzająco. No ale czasem jest zupełnie odwrotnie. Przy takim schorzeniu ciężko dobrać lek. Zamknęła się w łazience i nie chce wyjść. Wyciągnę ją stamtąd i zobaczymy, co dalej. A jak ona sobie coś zrobiła, już tak z 10 minut jest cicho. Zaraz się okaże. Halo, pani Tereso? Halo? No i gdzie jest ten skunks? Nie przywiózł go pan? Kogo? No tego gnoja, co mnie tak ochlapał. Jak zwykle, inne sprawy ważniejsze niż moje. No, nie odpuściłem, tylko zajmę się tym w odpowiednim czasie. Ta, jasne. Ja już wiem, co to znaczy. Na świętego dygdy.
czyli nigdy. No i po co te nerwy? A widziała pani kiedyś 2 trupy w jednym miejscu? Mieszkam na Gorczaku od urodzenia. No tak. I jedno panu powiem. Jak nie zapłaci mi ten cholerny kierowca za moje ciuchy, to zapłaci pan. No już bez przesady. No, obiecałem, że się tym zajmę. Nie, To się zajmę. nie odpuszczę. Niech się pan nie łudzi. Wszystko w porządku? Mogę wejść? Jeszcze minutkę. O, już po wszystkim. A co jej pan podał? Relenium? Trochę mocniejszy lek. Szybko działa i skutecznie. Pomoże mi ją pani przenieść na łóżko, żeby było jej wygodniej? Tak. Ciocia wreszcie dostała taki lek, jakiego potrzebowała. Naprawdę nie wiem, jak mam panu dziękować. Obiecałem pomóc i pomogłem. Jestem stąd, z Gorczaka. Znam tutaj każdy kąt, każdego menela, niestety. Ale mam swoje marzenia. Wiem, że stać mnie na więcej, że mogę daleko zajść. No bo niech pan na mnie spojrzy, wszystko jest na miejscu, co nie? No, oczywiście. I powiem panu uczciwie, że praca w butiku z markową odzieżą to jest dla mnie życiowa szansa. Świat zna przypadek, że przyszedł klient i trach, zakochał się. Nie kojarzę. No jak nie? Cały świat zna tę Georginie, czy Georgianie, jakiej tam, kobietę Ronaldo. I gdzie dziewczyna pracowała? W butiku, tak jak ja. Załapałem. Skoro ona mogła, to ja też. Styl? Mam. Prezencję? Mam. Klasę? Oczywiście. Urodę? Bez dwóch zdań. Problem w tym, że butik jest, markowe ciuchy są, tylko tego Ronaldo nie ma. No. To trzeba się teraz uzbroić w cierpliwość. Starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Mój zegar tyka. Czy wyzwany się już stawił? Nie? To zadzwońcie do niego i powiedzcie, że jak się nie stawi w ciągu 5 minut, to ja mu mandat wlepię. O, proszę. Jak pan chce, to energii panu nie brakuje. Będzie teraz spać przez kilka godzin. Pani też się proponuje położyć i odpocząć. Dziękuję jeszcze raz. Ciocia w końcu jest taka spokojna i cicha. Ale coś jest chyba nie tak. Ona nie oddycha, straciła przytomność. Wszystko z nią w porządku. Jak w porządku? Człowieku, nie stój tak, ratuj ją! Ale po co? Samokontrola. Mistrz wymiata. A ty co tak wydzwaniasz, broda? Pali się czy coś? Nie ja, tylko dzielnicowy sprawę ma. Jaki dzielnicowy? Nowy dzielnicowy. Nowy. A poczekać nie łaska? Roboty mam po łokcie, od świtu do zmierzchu zasuwam, że wióry lecą, wiesz, a wy mi dupę zawracacie. Zawracamy, bo od tego jesteśmy, żeby ci życie, Sylwek, uprzykrzać. Jeszcze jakieś pytania? Idź tam, gdzie kiedyś Potoczny przyjmował. Dzięki. Popatrz na mnie! Jak ja teraz wyglądam, co? Jak ja stanę przed ludźmi w takim stanie? No kurde, no fakt, słabo, no, ale no wiesz, no śpieszyłem się, no nie zauważyłem, no. Mnie nie zauważyłeś? Mnie nie zauważyłeś? No, ludzie, No, trzymajcie mnie, no! Gnałem po części do hurtowni, mam roboty tyle, że na zakręt tak się nie wyrabiam, no. I jakoś tak, no wiesz, no wyszło, no. No, to ty jakiś ślepy jesteś, Sylwek. Kierunek okulista, dobrze ci radzę. No głupio wyszło, no.
A na pewno nie zrobiłem tego specjalnie, hamem nie jestem. A ty na psiarnię od razu nie musiałaś lecieć, tylko do mnie do warsztatu mogłaś przyjść. Jakbym wiedziała, że to ty, to bym przyszła. I kamieniem szyby ci wytupła. Dobra, spokój, już, słuchajcie. Rozwiązanie jest proste. Pan płaci pani Magdalenie za pralnię i jesteście kwita. Jak to? Tylko tyle zapłaci za pralnię i kwita? Po sprawie? To ja swoje zrobiłem. Reszta zależy od was. Dogadajcie się jakoś. No ale ja muszę do warsztatu wracać, no. Klienci się niecierpliwią. Wiecie co? Jesteście beznadziejni. Magda, poczekaj. Słuchaj, a może się wieczorem umówimy na kawę, co? Na spokojnie, bez emocji, sobie pogadamy. Właściwie czemu nie? Ale ty stawiasz i mam na to świadków. Dobra, a chodź teraz cię do pracy odwiozę, no. Ty, tylko ja mam brudno w samochodzie. Masz coś dla mnie? Lolek przygotował plan zwiedzania na dziś. Poważnie? O. Ciociu. Ciociu. Zabiłeś ją. Co było w tym zastrzyku? To bez znaczenia. Ważne, że zadziałało. Dlaczego? Miałeś pomóc, obiecałeś mi. Dotrzymałem słowa, pomogłem. Jesteś wolna, dziewczyno, doceń to. Dzwonię na policję. Ty masz coś z głową, pojebie. Spokój się, już po wszystkim. Koszmar się skończył, o tym właśnie marzyłaś. Co ty pieprzysz, człowieku? Nigdy nic takiego nie powiedziałam. Nie chciałam jej zabić. I nie musiałaś. Ja widziałem to w twoich oczach. Ja znam to spojrzenie. Widziałem je u ludzi, którzy mają już dość. Mam dosyć tych bzdur. Jesteś mordercą. Przestań się drzeć, kurwa, bo zaraz strzyknę ci podwójną porcję i spotkasz się ze swoją ciocią za światach. Smacznego? Gadałeś z sąsiadem Denatów? Tak, namierzyłem go. No i wysłałem do niego SMS-a, że ma stawić się na komisariacie. To, żeś się kurwa napracował, Jasiu, Stasiu. Na szczęście możesz odwołać. Sprawa jest jasna, samobójstwo rozszerzone, tak jak mówiłem. No to przykra sprawa. Sami zostali ze swoimi problemami. Nikt im nie pomógł. To się zawinęli z tego świata. Moja babcia też umarła na raka. No ale w sumie w prywatnym hospicjum, otoczona opieką, rodziną. No widzisz. Nie każdy ma tyle szczęścia i hajsu. Sprawa zamknięta, nie ma o czym gadać. Nie zapraszam do stołu. Cały czas chodzi mi po głowie ta dziewczyna od ciotki z Alzheimerem. A to jest twoja brocha? No niby nie, ale myślę, że ma podobnie co ten facet od żony z rakiem. I czego oczekujesz? Że się rozpłaszę, kurwa, czy co? Nie wiem, tak mi się jakoś przypomniało. To niech ci się przypomina gdzie indziej. Nie zawracaj mi dupy, świata nie zbawisz. Za godzinę zadzwonisz na pogotowie i powiesz, że ciocia zmarła. Powiesz, że nie wiesz, kiedy to się stało, bo ci się przysnęło albo obiad gotowałaś na przykład. Zrobiłeś ze mnie mordercę. Weź się w garść, kurwa. Teraz jesteś w szoku, ale jutro, za tydzień dotrze do ciebie, co dla ciebie zrobiłem i jeszcze mi podziękujesz. Nigdy sobie nie wybaczę, że do ciebie zadzwoniłam. Znajdź sobie chłopaka, dziewczyno, zacznij żyć. Ty jesteś chory. Masz coś z głową. To ja zwracam ci wolność, a ty mnie obrażasz? To był akt miłosierdzia. Wynoś się. Wyjdź stąd. Ratunku! Ratunku! Posłuchaj!
Teraz to już przesadziłeś. (00 do 04). Zgłaszam się, 4. Przyślijcie patrol interwencyjny na Zielińskiego 9/1. Przyjąłem. Wysyłam. Proszę cię, ja nic nikomu nie powiem. Naprawdę. Było Proszę myśleć cię. wcześniej. Nic się nie dowie, obiecuję ci. Rzuć to, mówię. Rzuć to. Weź. Ręce na widoku. On ją zabił. Druga. Coś jej wstrzyknął. Sama to zrobiłaś. Ja chciałem ratować, tylko było już za późno. Zamknij się. Nie żyje. To on ją zabił. Góra. Ja nie wiedziałam. Przecież sama tego chciałaś. Idziemy. Jakbyś tam nie polazł, Jasiu, Stasiu, byłyby 2 trupy. Świata nie zbawiłem. No nie zbawiłeś, ale uratowałeś życie dziewczynie. To już jest coś. Dołączysz. Nie, zostanę tutaj. Z zawodu ratownik medyczny. W opinii napisali bardzo zaangażowany. Bierze każdy dodatkowy dyżur. Aktywny społecznie. Współczujący. A to przestępstwo jest? Amelia Sikorska zeznała, że podałeś śmiertelny zastrzyk pani Teresie Działdowskiej. Zrobiłeś to umyślnie. Zabiłeś ją. A to już jest przestępstwo. Obiecałem pomóc. I pomogłem. Zabiłeś ją. Przyspieszyłem to, co nieuniknione. Nie każdy ma odwagę być aniołem śmierci. Przecież kim, kurwa? Przynosiłem ulgę chorym, ich rodzinom, opiekunom. Oni cierpieli czasem nawet bardziej niż sami chorzy. Wszyscy modlili się o koniec tego koszmaru, ale nikt nie mówił o tym na głos. Ludzie byli mi wdzięczni. Płacili ci za to. To był akt miłosierdzia. Mój dar dla ludzkości. To jak wielki jest ten twój cmentarzyk? Pojęcia nie mam. Policzymy. Róbcie, co chcecie. A jakby któryś z was potrzebował mojej pomocy, to jestem tutaj. Masz tupet, kurwa, człowieku. Wcześniej czy później każdy przeżywa ból nie do wytrzymania. Tak jak ty. Ode mnie to ty się odpierdol. Sprawdzimy wszystkie twoje dyżury. Wszystkich pacjentów, których odwiedziłeś. I porównamy. Ilu z nich żyje, a ilu nie. To tylko liczby. Poznajesz? Józef Jagoda. Pani Jagoda była w ostatnim stadium raka. Cierpiała tak bardzo, że błagała mnie o śmierć.
Zabiłeś ją. A pan Józef się powiesił. Ze śmiercią pana Józefa nie mam nic wspólnego. Mylisz się. Masz go na sumieniu. Powiesił się, bo zabiłeś mu żonę. A więc oboje są już w lepszym świecie. Piękni, młodzi, szczęśliwi. Za to ja obiecuję ci, że trafisz do gorszego świata. Co się stało, Sławek? Nic. Jak to nic? Zadzwoniłeś, że masz coś pilnego i że natychmiast mam przyjść. No to jestem. No. Dzwoniłem. Broda, ty się dobrze czujesz? Czy z ziemi coś zjadłeś? Jak powiem, że piękny kwiat dla pięknej kobiety, to zabrzmi beznadziejnie, co? Zabrzmi miło. To może wieczorna kawa. Albo seans w kinie. Może po prostu spacer. Kosza dostałeś. Magda cię pogoniła i szkoda ci było kwiatka wyrzucać, tak? Danka, Magda mnie nie interesuje. Co innego ty. Zupełnie co innego. Ja? Dobra, idziemy na ten spacer, czy będziemy tak sterczeć bez sensu? No dobra, ale ty tak na serio? Idziesz? A, to chyba musisz mnie uszczypnąć. No. Odłóż to. Stójcie, gdzieś się panienka śpieszy. Pomocy! Halo! Halo! Pomocy! Niech pan się zatrzyma! Masz kogoś z rodziny, do kogo mogłabyś pojechać? Wujka tatka chyba, tylko on mi został. A nie, chwila. On mi zabił ojca i stryja, więc chyba odpada. Andrzej, jeżeli my czegoś nie zrobimy, to będziemy tu siedzieć do zimy, kurwa. Przyszłej.